Witamy w kolejnym odcinku rekolekcji adwentowych On My Way. Dzisiaj gościmy świetne małżeństwo Małgosi i Janusza Tarasiewiczów. 34-35 lat po ślubie? 34 i kawałek. I kawałek. Dorosłe dzieci, dwójka dorosłych dzieci, z czego jedno jest moją żoną, czyli Janusz i Małgosia są moimi teściami. Witamy Was serdecznie i dzisiaj na początek prosimy o odpowiedź zgodnie z naszą tradycją na pytanie, dlaczego wierzysz? Małgosiu. No to dość osobiste jest pytanie, ale spróbuję. 25 lat temu musiałam sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wierzę, że Bóg jest. I wcale odpowiedź nie była prosta. I doszłam do tego, że nie mogę z całą pewnością stwierdzić, że Go nie ma. Więc założyłam, że jest i jeśli jest, to zrobiłam taki maleńki kroczek w Jego stronę. I zaczęło zmieniać się moje życie. To była taka decyzja w pewnej sprawie, która przybliżyła mnie trochę do Pana Boga. I od tego momentu zaczęło się pasmo różnych cudownych zdarzeń w moim życiu, które to życie uporządkowały. Zawsze wtedy, kiedy jakoś doświadczałam dobroci, miłości, piękna, nie wiem, braterstwa, zawsze wtedy odkrywałam, że Pan Bóg jest w tym obecny. I teraz po 35 latach od tego momentu, kiedy zadawałam sobie tamto pytanie, mogę z całą pewnością i odpowiedzialnością powiedzieć, że niemożliwe jest, żeby nie istniał. Janusz? Ja przez blisko połowę swojego życia byłem osobą niewierzącą, nie znałem Pana Boga. I o tym okresie to mogę powiedzieć, że z pewnymi wyjątkami. Trudno jest mi mówić z jakąś radością, z dumą. I kiedy się nawróciłem, to moje życie zaczęło nabierać sensu. Z ogromną nadzieją spojrzałem w przyszłość na swoje życie, na życie naszego małżeństwa, na życie naszej rodziny. Po prostu życie z Bogiem nabrało smaku, dobrego smaku. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy porozmawiać o tym, jak Pan Bóg jest obecny w relacjach rodzinnych i na początku, czy moglibyście nam coś powiedzieć o tym, jak duży wpływ powinni mieć rodzice na nasze decyzje i czy powinniśmy być im zawsze posłuszni? Jeśli jest się dzieckiem, małym dzieckiem, potem większym, to początkowo widzi się świat tak jak rodzice i nie ma tego problemu. Natomiast z biegiem lat człowiek coraz bardziej oddziela się od rodziców i staje się kimś zupełnie odrębnym. I to jest cel wychowania, żeby być samodzielnym, zupełnie niezależnym od rodziców i już ich nie potrzebować. Z jednej strony jest to trudne dla nas rodziców, że dziecko nas nie potrzebuje, ale właśnie na tym polega wychowanie. I to jest jedyny rodzaj miłości, miłość rodzicielska, która prowadzi do rozłączenia, rozdzielenia, a nie do połączenia ludzi. Z drugiej strony to jest ogromna satysfakcja, jak się patrzy na własne dzieci, które sobie świetnie same radzą i nas nie potrzebują. To jest satysfakcja, że się dobrze spisaliśmy jako rodzice. To cały ten proces ma dwie strony. Jest strona rodziców, ale jest również wasza strona. To nie jest tak, że nagle w pewnym momencie rodzice wam powiedzą: od jutra jesteście dorośli, radźcie sobie sami. To wy również w całym swoim dojrzewaniu, w całym dochodzeniu do dorosłości, to również wy podejmujecie tą decyzję, może nawet bardziej wy ją podejmujecie, że już jesteście dorośli i w związku z tym, podejmując decyzje, zaczynacie brać całkowicie odpowiedzialność za te decyzje, ponosić konsekwencje swoich decyzji.
Chcę tylko powiedzieć jeszcze o tym, że możecie się spotkać z zarzutem, że to, że chcecie żyć sami po swojemu, to, że jest wasz egoizm. Natomiast no nie jest to egoizm, tylko to jest wasz obowiązek każdego człowieka, żeby odkrył prawdę o sobie, znalazł cel życia, znalazł swoją miłość. Tego rodzice za was nie zrobią. Musicie to zrobić sami. Bardzo jasno też o tym posłuszeństwie mówi Kościół. W katechizmie jest wyraźnie napisane, że szacunek jesteśmy winni rodzicom przez całe życie, a posłuszeństwo ustaje wraz z usamodzielnieniem. Kiedy powinniśmy stać się samodzielni? Jak znaleźć dobrze ten moment, żeby na przykład wyprowadzić się z domu? Sprawa generalnie wygląda tak, znaczy dorosłość każdy z nas czuje, tak po prostu jest. Tylko chodzi o to, jak my chcemy ją przeżywać. Czy chcemy być samodzielni, czy my nie chcemy być samodzielni. I tu jak gdyby kwestia, o którą pytałaś, czy się wyprowadzić z domu, czy nie, to są dwie różne rzeczy. Bo można wyprowadzić się z domu, mieszkać paręset kilometrów nawet od rodziców i dalej być od nich uzależnionym i emocjonalnie, finansowo i tak dalej. Dokładnie. Tak, i pytać mamusię, co mam zrobić. Co mam zrobić? Też nie? można przez telefon. I to nie o to chodzi. Chodzi o to, że przychodzi taki moment, tego nie można tak określić. Za naszych czasów, powiedzmy, było to trochę prostsze, bo myśmy praktycznie kończąc studia, zakładali rodzinę, usamodzielniali się. Ale dziś nie jest może to takie proste, ale ja myślę, że gdzieś tam emocjonalnie człowiek dorosły to jest ten człowiek dwudziestokilkuletni, który podejmuje decyzję, że zaczyna sam decydować o swoim życiu. I nawet jeżeli to nie jest jeszcze tak, że się wyprowadził właśnie z domu, czy nawet skorzysta trochę materialnie nawet jeszcze, ale bierze odpowiedzialność za swoje życie. Znaczy, wydaje mi się, że opuścić dom tak naprawdę to chodzi o to, żeby w tym opuszczeniu, nie żeby zerwać relacje wszelkie z rodzicami, tylko żeby ustanowić jasne granice, gdzie i na ile angażuję się w życie rodziców i gdzie i na ile pozwalam rodzicom angażować się w moje życie. I decyzja o tym zdecydowanie należy do dorosłych dzieci, ze wszystkimi konsekwencjami. Mało tego, brak decyzji to też jest decyzja. I dobrze jest rozmawiać o tym z rodzicami, bo to jest też tak, że to musi odbywać się w jakimś dialogu i to dobrze jest czasami jak gdyby usłyszeć, co rodzice mają do powiedzenia na ten temat. Nie chodzi o to, żeśmy zaraz posłuchali, że dokładnie, wziąć to pod uwagę. Rodzice patrzą trochę z innej strony, patrzą przez pryzmat doświadczenia swoich lat, swoich przeżyć, swoich wzlotów i upadków. I dobrze jest to usłyszeć po prostu, a z drugiej strony naprawdę uwierzcie, że dla rodziców jest bardzo ważne usłyszeć, że dziecko moje naprawdę dorasta i chce być samodzielne. To daje nam taki spokój w pewnym myśleniu, spokojnym snem po prostu możemy zasnąć, bo wiemy, że naprawdę to nasze dziecko jest odpowiedzialne. Nawet jak będziemy mieli inne zdanie, nawet jak się pokłócimy podczas tej rozmowy, ale uwierzcie mi, w konsekwencji rodzice będą spokojni.